Przed Państwem drugi odcinek z serii K18 Challenge, a w nim odważny, wysportowany, stworzony do skoków narciarskich, jeden z 3 twórców kanału 110%. Przed Państwem Daniel Garcarz. Film zrealizowany przy pomocy apartamentów Dolina Skrzycznego. Link w opisie. Idziemy, zawodnicy muszą obczaić, co ich czeka. No patrz, ta mała to... A to jest najmniejsza jaka jest w ogóle? Nie no, jest... Nie, są mniejsze już. Są mniejsze. Byle się nie bać. Dawajcie tam. Co tu mi może się stać, nie? Ale to stąd będziemy. No tak. A wiesz jaka tam jest dziura za progiem? No chcę popatrzeć, No. czy będzie taką dziurę tam oklepali. Ostatnio było... Oklepali? Nie. Jak pierwsze wrażenie? Co to stąd? Kurde, liczę, że... No. Nie no, prędkość będzie duża. Najważniejsza sprawa to dobrze wyskoczyć i się utrzymać w locie, nie? No, jak się będziecie bardzo bali, to można z niższej jechać, ale myślę, że... Nie to! Do jazdy pan nauczy. Spoko. Zrób dojazd. Wiesz jak się robi dojazd? Spróbuj. Pierwsza próba dojazdu, proszę. Okej, mamy narty. A nie no, bez nar, tak na sucho. Patrz, ja ci tylko raz... Nie tu! Gdzie ty kurwa ty? No mogę wyskoczyć. Dobra, w telewizji widziałem tak, w telewizji widziałem tak. Czekaj, ja już to widzę jak to jest. Kolana do przodu, lekko ugięte. Oni się zawsze łapali, tak? Robili tak do tyłu, do przodu, do tyłu, robili wyskok, jechali. To za czas... To za czas... Tak lecieli mniej więcej. Tak, nie patrz. Niżej, tak. Niżej jeszcze? O! Przyjemnie. Dzień dobry, tutaj główny kierownik produkcji. Niestety musiałem się spóźnić, ponieważ musiałem mieć ważne badania lekarskie na plany. Ale już jestem. Tu to ja bym się nawet teraz bał. A ty byś się, Paweł, ty też byś się na pewno bał. No dobra, nic nie stanie. Nic się nie stanie. To nie ma prawa się nic stać. Cyk. Dobrze, dobry, o to był dobry dojazd. Dobry, co? Mogę skaczyć? Tak, ale nie rób takich krzyków. Ustaw się, stój i hop! Dobra. Dobra, obejdzie się bez tego punktu. Weźmiesz mi Będzie ciężko. O jest. Jak myślicie, jakie mam szanse? Na przetrwanie? Tak. 50%. 50%. Dobra. I tak dużo. Tyle mi wystarczy. Najważniejsza rzecz. Nisko na nogach, tak, zrób tak. Wyżej. Tak, żebyś sobie pewnie jechał. Tak, ręce do boku. I na trawie najważniejsze kucnąć. No, odchyl się do tego, bo na trawie ci... Wyczujesz to, bo na trawie ci... Dawaj. Dawaj. Rączki ten. Rączki do... O, tak. No. I gogle sobie załóż. To jadę. Z butu chłopa wybało. Przynajmniej nie muszę ich ściągać. O, najadłem się trawy. Gdzie masz buta? Tutaj ściągnąłem od razu, bo wiesz, im szybciej, tym lepiej. W porządku, nie spodziewałem się tej różnicy. O, ten jak poleciał, ja cię kręcę. Aż samo zaklaszczę. Śmiesznie się wróciłeś, naprawdę fajnie. Tak, fajnie to A, wygląda. dobrze, pod film, dobrze. Z góry tak jakoś, dobrze. jakbyś się rozpłaszczył tak. Uważaj teraz. A co Wiktor powiesz o zawodniku? Jak tam pierwsze wrażenia po Zawodnik mnie nie słucha. A nadaje się? w porządku. Nadaje się, będzie. Pod koniec trafiłem To jest pod golem, materiał bo- na zawodnika. Wytrenuje się. To co, zjeżdżamy z tej większej, jak? Jaka decyzja? Wiesz sobie zjedź stąd, jak ustoisz, Jak się nie wydupisz, to się nie nauczysz. Pamiętaj, nieważne ile razy upadniesz, ważne ile razy się podniesiesz. Tak to było? A? Nie wywaliłem się? Liczy się? Pociągnęło mnie strasznie do przodu, nie? A co teraz zrobił źle? Teraz? No. nie odchylił się tak. No tak, za... No to musi być ten, żeby te narty poszły tak po prostu do góry trochę, nie?
No żeby miał ciężar z tyłu, bo wiesz, tam na tej trawie strasznie chyta do przodu. A jak coś, to wiecie, że pękala dostanie w dupę w sobotę, a w niedzielę też. I mu jeszcze leja zleje. Jak teraz po zjeździe? Teraz po zjeździe męczyłem się wchodząc tutaj pod górkę. Zajebiście wysoko i zajebiście stromo. To mocno. Kucnij teraz i plecy do tyłu, plecy bardziej do tyłu. Bo to i tak, to cię i tak wyrówna, nie? No bo tam jest tak, że cię nie do przodu, to się pochylisz do tyłu, no to będziesz miał... Lecę. Jazda. Daniel, poczekaj, nie wyłączyłeś pralki. Jest wyłączona czy nie? Nie wiem. Nie, czekaj, pomożemy ci może. A, to jest super. Jezu, to ślisko strasznie. No chyba mi się pierwszy raz takie coś stało. Uważaj, żebyś nie zjechał. Teraz taka smutna muzyczka. W końcu! Tak! Trzecia próba. Dlaczego razy sztykanie? Nie wywaliłem się do 3 razy sztuka. Będziemy skakać? Da radę. Lecimy skakać. Poradzi sobie. Stresuje się bardziej. Z przekonaniem, czy tak po prostu? Nie. Stresuje się bardziej niż on. On się odbije, zobaczysz. No ale co, wystarczy umieć się wydupcyć, nie? No to też jest ważna umiejętność. Ja tutaj boję się, że kurde wylecę jakoś niefortunnie. Masz zajebiście, cię jeszcze ubierają, ty, narty ci noszą, stary. Nie no, ja się czuję jak lalka Barbie teraz. A, no teraz. Pośledzony. Co wy robicie no? Ubieramy. A buty masz dobrze zawiązane i w ogóle? Nie wiem! A nie wiem. Ale on się nie stresuje. Coś odpada narta, ale... Bo tu śrubka odleciała z jednego zapięcia, ale jest... Ale to chyba będzie dobre. Czy GoPro działa w ogóle? Wątpliwość zabija więcej marzeń niż jakiejkolwiek porażki. A wiesz ilu ludzi umarło spełniając swoje marzenia? Pokaż mi się jeszcze. Nie z tej strony. Jedyną osobą, która może cię zmotywować jest sam ty. Dobra, zajebiście, ale jak mam pojechać? No to pamiętasz teraz, że robisz dojazd, nie? Tak? Ale co, mam się pochylić do przodu, czy nie? No tak. No to mu pokaż. Teraz taki nie I robisz... Trenerze, jak to trzeba? Ja tu jajko zniosę zaraz, ja tu patrzę w śmierci w oczy. Dobra, jedź! Nie uda. No! Tak, jedź! Żyję! A teraz jesteś Żyję! O ja f***dolę. O jest. Przepraszam za przekleństwo. Tutaj nie można przeklinać. Emocje wzięły go do tak? O jest. O. A jak już wylądowałem, to już wiesz, to już było. Jak pierwsze wrażenia? Bałeś się? Na górze miałem takie, nie chciałem się wywalić, nie? Bo jakbym się wywalił podczas tego lotu, to wiesz, tak jak z Reno, albo jakbym wyskoczył i źle wylądował i się wydupcył, to były te dwie main wątpliwości. Ale tak, to... To co, większa skocznia? Proszę Państwa, ja już nigdy czegoś takiego nie zrobię. Koniec serii, nie ma. Nie no, to jest pierwszy zawodnik, który był totalnym żółtodziobem i poradził sobie bardzo dobrze. Ja się bałem, że się na rozbiegu wywali, ale dojazd przejechał tak jak trzeba. No. Już jestem spokojniejszy, ale nadal mam ciary. Dobra, idę do niego, bo Paweł już... A zrobił coś kiedyś salto? Wyskoczył salto? No tutaj nie, ale na większych tak. Na tej, co Zdarzało my się. skaczemy, to tak. Serio? No. No, mi się nawet parę razy zdarzyło. Że się nie da. Wiesz, no bo potem to trenujesz podciąganie palców i potem już automatycznie jak się odbijasz, to podciągasz palce. Bo jak ci już tak wciągnie nartę, to masz opór powietrza ci uderza tak, że ci dzieją rzeczy. Kurwa, nie mów mi takich rzeczy. Nie no, tu się takie coś nie wydarzy. Gratuluję, byłem się bardziej niż ty, ale ty widzę też się, ale nie pokazywałeś tego po sobie na górze, to jest wielka cecha. To cechuje największych sportowców. Chłopie, ja się tak bałem, że ty się wypieprzysz na rozbiegu. A przejechałeś? Właśnie
miałem tę samą wątpliwość właśnie, bo nie wiedziałem mniej więcej jak się ustawić, nie? Najbardziej się bałem właśnie wywrócić, przepraszam, na tamtej na tym drewnie, nie? Na tym nabiegu, tak? To jest na rozbieg. Na rozbiegu. No i później jeśli chodzi o lądowanie, nie? Jak już wylądowałem, to już ten kij. To już do przeżycia. Powiem ci, poradziłeś sobie bardzo dobrze, jak na totalnego żółtodziobem. Dobrze, dobrze. Dawaj, idziemy na kolejny skok, będziemy dalej próbować. Dobra. Teraz może już nogi będziesz próbował powoli. Dobra, ale generalnie Generalnie jest dobrze. jak tak się już wyląduje, jest Widzisz się w tym sporcie? Widzę się w tym sporcie. To słuchaj, jeszcze Na następnych zawodach zobaczysz. słuchaj, to teraz jeszcze skup się na lądowaniu, żeby wylądować tak, jak przy zjeździe spod progu. Dobra. Bo tu już Dobra. był strach i w ogóle to ciężko było się skupić Dobra, na okej, czymkolwiek. ale generalnie? Generalnie dobrze. Teraz, żeby się nie wyjebać, to jest ryzykowny moment. Weź zaskocz ich i jedź teraz. Oni tam, wiesz, podłączają coś jeszcze? Krzyknij uwaga i jedź. Jaki frag. Posprawdzaj się elegancko sam na tym. Słyszę Karol, no wiesz, Karol. Wiązania chyba są dobrze, tak? Chyba, tak? Są dobrze? Chyba tak! Bardzo dobrze. Chyba tak! No. Tylko jedziesz i sobie lekko w opie wstajesz i tyle. I na trawie pamiętaj, żeby się odchylać Ja do tyłu. zrobię tak, że złapię się tego. No, Nie? to jest za nisko. Wyprostuję O, się. tak jakbyś jechał, to jest git. Tak jest. Tak jest. Jak jesteś gotowy, to jedź. Już mogę? Drugi też jest stresujący. Ale okej. Damy radę. Już? Dobry wiatr? Nie, czekaj! Puściłeś się z belki i potem zrobiłeś tak, nie? Więc Dupę do dołu dam, tak? Tak, dajesz dupę do dołu, nie? Ale nie tak bardzo, bo wcześniej miałeś aż tak Jechałeś i ci to przyspieszało, nie? Bo jak masz zaś ciężar na tyłach, to cię przyspiesza, tylko się z tego nie odbijesz w żaden sposób. I cię poniosło dalej. A teraz jechałeś trochę tak, to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz, że zrobiłeś tak, w ogóle nie wyprostowałeś nóg. A teraz Właśnie, bo ja tak lekko chyba podniosłem je do góry, nie? troszeczkę delikatnie się podniosłeś, ale to jest takie ale to przejechanie jest- progu. Wiesz o co chodzi? Żeby czujesz, skup się na czuciu stopy, że tutaj jedziesz nie tak, tylko tak na całej stopie. Jak tam dojeżdżasz do progu, to nie za wcześnie, lepiej za późno niż za wcześnie. Pchnąć, To jest ważne też. pchnąć tam, pchnąć, Czyli mam dać stopy do dołu trochę i wyskoczyć jakby? Czy... jak dać stopy do dołu, co masz No, tu? bo mówisz, że tak. Że mam zrobić tak. Nie, absolutnie. Nie, tak nie robisz nigdy. Patrz, żebyś nie robił ani tak, tylko jechał tak, Tak, jechałeś musi być dobrze, na nie? całej stopie. Tylko Dobra, żebyś dobra. nie myślał, że odbijanie się jest jakieś takie, nie? Okej. Odbijanie okej. się jest tam w górę, Dobra, to tak. Jadę tutaj, nie? Tutaj No. teraz miałem błąd taki, że dupę miałem za nisko. za nisko, więc muszę ją trochę wyżej dać. Tak. I w momencie tego wyskoku muszę cały czas jakby trzymać napięte tutaj mięśnie, dupę, wszystko, żeby to Tak, stało- żebyś stabilnie było tak jakby dojechał do stabilnie. progu, nie? Żeby cię tam nie A później posadziło. co? Robię tak i tak? Tak, tylko dynamiczniej trochę. O, jak zrobisz tak już, to będzie git. O Jezu. Zapraszam na Instagrama Niemczyk Karol. Nie wstawię tego. Wstawisz. No to gościu ci nie wyśle moich plików i będzie, twój kanał będzie skończony. Dobra, wstawię żartowałem. Damy radę. No nie jest to najprostszy dzień w moim życiu. Tutaj jest element sportu, czyli wchodzenia tu pod górkę, nauki, ryzyka. Jest dobrze. Dzień uważam za zaliczony. Proszę Państwa, tutaj nie ma oszukaństwa. Daniel będzie skakał, jest wysoko, skocznia Tutaj 20 metrów. 1,50 m. Próg jest, no jest 1,50 m. Same fischerochy i same slatnarochy. Dobra, tak jest. Proszę Państwa, sprawdzamy trzymanochy. Dobra, to co? Dobra, leć nie gadaj. Pamiętaj, nie zabijesz się. Dobra, to co? Lecimy, tak? Lecimy. Czekaj, czekaj. 3. Przypomnieć, tutaj tak, to, 2. to, tamto. 1. Do góry! Aj! O, igielit wyrwał.
No skok, nie powiedziałbym, że najlepszy, ale chyba się wybiłem bardziej, nie? Powiem, Tak mi się powiem ci wydaje, nie do że- końca, ale wiesz co mówią trenerzy? Bardzo często ten pierwszy skok jest najlepszy, bo się nie myśli. No. I chyba nie myślałeś o tym, żeby się odbić i się odbiłeś trochę. No może tak, może tak. Bo tak myślę właśnie o tej końcówce, nie? Żeby jakoś się wyprostować czy coś. No to wiesz, tak jak siedzisz tu i prostujesz nogi do góry, to po prostu tak, tylko trzeba być zdecydowany ruch. Precyzyjny pomiar odległości wykazał, że Daniel uzyskał równe 9 metrów, jednak za podpórkę został mu odjęty 1 metr. To plasuje go na drugiej pozycji. Jednak po kontroli antydopingowej zdyskwalifikowany zostaje Michał Chmielewski za specyfiki mające obniżyć jego wagę. A tak na poważnie to Michał już kiedyś skakał, więc otrzymuje status honorowego uczestnika. Co sprawia, że Daniel Garcarz obejmuje prowadzenie w K18 Challenge. Czy ktoś będzie w stanie go przeskoczyć? Subskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnego odcinka, który pojawi się już za tydzień.